nie może wstać i nie może nigdzie jechać. Gościa mamy. Mam tak okropny kaszel, tak męczący, że aż dupa się sama otwiera jak kaszla. No myślę, że do 2 tygodni się wyrobią, żebyśmy się wprowadzili. I to są samochody chińskie, ale są wypasione technologicznie, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda i pozwólcie, że wezmę was ze sobą. Pośpieszcie się, bo musimy zrobić zakupy, bo niedługo się wprowadzamy, więc... Idziemy do pierwszego auta, Neta. I powiem wam, że tutaj siedzi się lepiej niż w Porsche. Europa, nie dziwię się, że czujecie się zagrożeni ze swoimi autami, jeśli macie takie ceny, a dajecie mniej niż to. Dzień dobry kochani w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ten odcinek zaczynam jakoś tak troszkę dziwnie, ponieważ sama czuję się w tym dziwnie, że w taki sposób zaczynam. Więc dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subie, żeby nie przegapić, ile kosztowała nareszcie nasza willa. Bo ciągle mam te pytania, noż ileż ona kosztowała, dlaczego nie możesz powiedzieć? Mogę, tylko wy chcecie dokładnie wiedzieć, ile kosztowała, a ja nie mam jeszcze jednego rachunku, który przyjdzie na pewno w tym tygodniu jeszcze na końcu. Więc następny odcinek, jak się wprowadzimy może, to już wtedy powiemy wszystko, ile co kosztowało. Ale co do dzisiejszego dnia, no powiem wam, zaczął on się bardzo fajnie, dla mnie przynajmniej. Pokażę wam tutaj, że przestało padać, bo troszkę nam padało. No ale nie o pogodzie dzisiaj. Pada oczywiście też z Dawida tyłka. Przepraszam, że tak powiem, ale po prostu nie mam siły. Zrobiłam mu dzisiaj śniadanie takie, ponieważ był chory 3 dni. Brał antybiotyk taki lekki, 3-dniowy, żeby szybko wyzdrowieć. No kaszlał, wszystko było w porządku. Ale od wczoraj zaczęło się właśnie taka fontanna z tyłu. Więc postanowił, że pójdzie wcześniej spać, że się położy, że odpocznie i tak dalej. No ale rano wstał, oczywiście był głodny, jak to Dawid, więc mówi do mnie, zjadłbym coś takiego fajnego, kupiliśmy cebulkę, kupiliśmy pomidorki, tak dawno nie jadłem cebuli, może zrobiłabyś coś z cebulą? Ja mówię, dobrze, że się odwodniłeś wczoraj, ponieważ latałeś do kibla, zrobię ci może takie to śniadanie z takimi precelkami. Wiecie, żeby było soli, żeby się nawodnił, żeby włożył do wody elektrolity, wszystko, żeby było elegancko, żeby przestał po prostu go boleć ten żołądek. On do mnie mówi, nie, on nie lubi takich rzeczy, on woli bułkę, ale że padał deszcz, więc nie pozwoliłam mu jechać po tą bułkę. Powiedziałam, że absolutnie nie ma mowy, bo znowu zmoknie i znowu będzie chory. No ale jak to z chłopem? Nie, on spróbował jednego gryza, on nie będzie tego jadł, to jemu jest za słone, za dużo soli, w ogóle takie twarde i tak dalej. On nie może w ogóle tego jeść. Więc postanowił, że założy pelerynę, a ponieważ nie padało w tym momencie, pojedzie po prostu sobie po tą bułkę. No dobra, czekam, przed wyjściem mówię do niego, słuchaj, jak już jedziesz do apteki, bo mówi, że potrzebuje jeszcze węgiel, bo przecież mu się skończył. Jak już jedziesz do apteki, to weź coś na odporność, żebyś naprawdę sobie poprawił to, bo ja mówię, weź witaminę C, weź jakieś witaminy i tak dalej, ale jak ja nie dam do ręki, to przecież nie połknie. No nie połknie, po prostu nie weźmie sam. To jest jakaś makabra, nie wiem, czy u waszych facetów jest tak samo, ale po prostu on nie połknie, dopóki mu nie dam ręki i powiedz, połknij. Ja mam inne rzeczy jeszcze do roboty, a nie ciągle tylko chodzić z tabletkami. No ale mniejsza o to, mówię do niego, weź coś na odporność. Dobra. Przyjeżdża po godzinie, płaszcz, rozumiecie, który tutaj leży. Zobaczcie, tutaj leży ten płaszcz, wisi, nie leży, tylko wisi, bo był mokry. I mówi, no przynajmniej sobie w drodze założyłam, ale bluza po prostu mokrusieńka, cała mokra. Więc no jakoś założył tą pelerynę, ale zatrzymał się i tak dalej, więc zdążyło to zmoknąć, co miał pod spodem. No i co, przywiózł sobie coś na śniadanie i przywiózł sobie leki. Pierwsze leki, które przywiózł, to był węgiel, drugie leki to było coś na rozwolnienia. Pytam się go, gdzie jest coś na odporność. On nie pamięta. Bo on ma problem tylko z dołu, a nie z góry. Ja mówię, jak masz tylko z dołu, a nie z góry? Jak tutaj kaszlesz po prostu, aż się dusisz, nic nie możesz robić. No to on zjadł te leki, słuchajcie, i zrobił sobie śniadanie. Właściwie to ja mu zrobiłam to śniadanie, bo myślałam, że normalnie jak zje to wszystko, co sobie tam przygotował, te pomidorki z tą cebulą, cebulka oczywiście jest zdrowa i tak dalej, ma dużo witaminy C. Ja mu postawiłam tą bułeczkę, pięknie mu przygotowałam. Dostaliśmy od Jacka ser taki przepyszny, za co bardzo dziękujemy. Z miłością tą bułkę zrobiłam. Posmarowałam pięknie jakimś takim serkiem z papryczką. Do tego położyłam ten serek żółty, kabanowski obok.
te przepyszne, które przywieźliście. Do tego pomidorek z cebulką, posolony, popieprzony. Dużo tych pomidorów, żeby było dużo witamin, żeby naprawdę ta bułeczka była soczysta. A co zrobił mój mąż? Jadł tą bułkę i popił mlekiem. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Popić mlekiem, mając taki problem od wczoraj? Wiecie, co to znaczy popić mlekiem, jak się jadło kabanosy z jalapeno, do tego pomidory z cebulą, bułkę, serek z papryki? Wiecie, co to znaczy? No to sobie wyobraźcie, że nawet bał się, że nie doleci do klopa, jak to wszystko zjadł. A teraz leży tutaj w sypialni, halo skarbie, i mówi do mnie, że nie może wstać i nie może nigdzie jechać, bo napił się mleka z kiełbasą. Nie mogę. Bo? No bo tak wychodzi otworem tym, tutaj kaszle. Ja się boję usiąść nawet, a co dopiero jechać. No to co, 2 otwory zajęte, tak? Ja nie wiem, co ja mam z tobą robić. Wiesz, co Ale jest najgorsze? wiesz co? Nie, najgorsze jest... Chociaż mam nos zatkany. Najgorsze jest to... Nie, no nie mogę. Najgorsze jest to, że w takiej sytuacji jeszcze... A w jakiej sytuacji? Popiłeś sobie jeszcze mlekiem. To dla zdrowotności, tam napisało, że ma wapni. Było napisane, no. Było napisane, więc popiłeś mleko dla zdrowotności, tak? No ale musimy niestety jechać, kochanie, bo mamy bardzo mało czasu do tego, żeby się przeprowadzić i musimy kupić pralkę, suszarkę, inne jeszcze rzeczy, jak telewizory i tak dalej. Co ja mam teraz z tobą zrobić? No zostawisz mnie najwyżej i później. Nie, ja mam wspaniały pomysł. Ty kazałeś mi spakować tyle tamponów, bo tutaj są takie drogie. Ja ci po prostu te tampony tam powsadzam i jedziemy. Uważam, że to niedobry pomysł. Bo? No bo wiesz, jak to w samolotach wojskowych mają katapulty, to po co nam takie coś w aucie? W aucie? Nie no, w aucie będziesz siedział, skarbie nie stał, najwyżej w sklepie będzie. Nie, właśnie to Fajerwerki, niedługo Sylwester. ja się boję takich rzeczy robić. Nie. Jak boisz się? Przecież No, ty bo jesteś co mi taki jeszcze w domu chociaż odważny, jeden dzień, bo taki odważny. Niedobrze mi, kochani, niedobrze. No nic dziwnego. Więc nie wiem, jak wy to widzicie, kochani. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Oczywiście węgiel cały czas teraz daje. Ale nie wiem, to z tym mlekiem po prostu jest tragedia. Nie wiem, śmieję się już cały czas sama, bo nie wyobrażam sobie tego, jak ktoś ma takie rozwolnienie w żołądku, wiecie, taka rewolucja, że cały czas mu te jelita pracują i cały czas mówi do mnie, że źle się czuje i że nie może i tak dalej. I popił kiełbasę mlekiem, no po prostu. No jest u nas wesoło, co wam powiem. Więc poczekajmy jeszcze z pół godziny, zobaczymy, czy te leki zadziałają. Jak zadziałają, to wsiadamy w auto. Biorę tampony do torebki. Zobaczymy, co się będzie działo. Kochani, pokażemy wam dzisiaj gościa mamy na tarasie. Widzisz? Ale malutki. No. A co to za wąż jest? Nie wiem właśnie. Kochani, jak się znacie, to powiedzcie. Tak wygląda. Całkiem ładny. Jak syczy w ogóle. Także dzień dobry, kochani. Żona mnie zmartwychwstała, już jestem z wami. Tak go nafaszerowałam, że go zatkałam po prostu. No zobaczymy jeszcze, co kupimy na ten nieszczęsny jego kaszel, bo wydaje mi się, że ty masz po prostu słabą odporność. To na pewno, ale mam tak okropny kaszel, tak męczący, że aż dupa się sama otwiera jak kaszla. Słuchajcie, no, ja wiem, że dla was to ten temat będziecie pisać, o Jezu, co wy za tematem zaczynacie, w ogóle ten odcinek i tak dalej. Słuchajcie, to jest coś zupełnie naturalnego. To jest życie, nie ma żadnego udawania, u nas jest prosto z mostu. Jedni nas za to kochają, a drudzy mówią, że jesteśmy debile. No ale co? No nie, no tak bym się nie nazwała, no bardzo Tylko cię proszę. ci mówię, no. jak to mówią, ale... Jakieś tam wykształcenie w końcu mam.
No właśnie, ja też. Jeżeli to w ogóle gra jakąkolwiek rolę, słuchajcie. W każdym bądź razie jakoś się podniósł, więc jedziemy odebrać chłopaków. No i pojedziemy, bo oni też oczywiście tutaj chcą sobie zobaczyć, ile to kosztuje. Myśmy słyszeli, patrzyliśmy już w wielu sklepach, że tutaj te wszystkie rzeczy, które są elektryczne, są po prostu tańsze niż u nas, więc jestem ciekawa. Są tutaj 2 sklepy na razie, o których my wiemy, w których już byliśmy, ale patrzyliśmy za czymś innym. Jedno to jest Central Samui, drugie to jest Home Pro, do którego dzisiaj oczywiście pojedziemy i zobaczymy, jak to jest. Ma być otwarta jeszcze 3. galeria, w której też będzie otwarty taki sklep. Nie wiem, kiedy ona będzie otwarta. W grudniu będzie otwarta. Co prawda przejeżdżałem obok niej parę dni temu, to w ogóle się nie zapowiada, żeby mieli ją otwierać w grudniu, ale Serio? wiecie, jak to jest w Azji, tutaj wszystko działa szybko i bardzo dobrze, więc to jest możliwe, jak najbardziej. Więc ciekawa jestem, czy tam też będą jakieś oferty wtedy, jak będzie otwarcie. Oczywiście pojedziemy tam zobaczyć, ale chcieliśmy porobić takie zdjęcia, zorientować się mniej więcej, czy jeżeli na przykład, nie wiem, weźmiemy pralkę, suszarkę, to dadzą nam jakiś rabat jeszcze dodatkowy albo coś w tym rodzaju, bo ponoć tutaj nawet w sklepach można się targować. Nie wiem, nie robiłam tego jeszcze, więc zobaczymy, jak oni do tego podejdą. Nie, że bezczelnie, wiecie, w jakiś tam sposób, bo tutaj bezczelnie z nikim nie da rady ani dyskutować. Wiecie co, z tajami to jest tak, że ja już zauważyłem, próbując się z nimi targować. Niektórzy są na to chętni, a niektórzy kompletnie nie. Po prostu nie ma opcji targowania się, więc to wszystko zależy od sklepu i od ustawień kogoś odgórnego, czy na to pozwala, czy nie. Ale myślę, że też fajnie by było, że jesteśmy z chłopakami, to może by się targować od razu na 2 komplety. No zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, więc... My mieliśmy, nie wiem, w Polsce mieliśmy jakie tam, ja miałam niemiecką pralkę chyba i niemiecką suszarkę. Dlaczego tutaj jest potrzebna suszarka? Bo takie pytanie też padło u mnie na Instagramie. Ktoś się zapytał, Jezu, mieszkacie w takim kraju, gdzie jest cały rok ciepło, a potrzebujecie suszarkę. Słuchajcie, ja suszarkę miałam zawsze. Miałam ją w Niemczech, miałam ją w Polsce. Dlaczego? Uwielbiam, jak pościel wychodzi z tej suszarki mięciutka. No i jak ręczniki przede wychodzą wszystkim mięciutkie. To jest coś wspaniałego, po prostu bajka, jak one pachną, są miękkie, człowiek aż chętnie się wytrze. Poza tym pamiętajcie o tym, że tutaj w tej porze deszczowej jest bardzo duża wilgotność. Myśmy próbowali tutaj prać i wieszaliśmy też pranie na zewnątrz, żeby szybko wyschło, nawet jak świeciło słońce i padał troszkę deszcz. Ale to nie wyschło. Znaczy wyschło, ale... Wiecie co, to śmierdziało tak, jakbym obsikał tą koszulkę i powiesił Dawid, do no, wyschnięcia. bez przesady. Ale no naprawdę, zapach, jedna taka koszulka tak bardzo śmierdziała. Dlatego, że schła prawie 2 dni. No więc to... To schnie to bardzo długo w porze deszczowej, więc w ogóle się nie opłaca czegoś takiego wieszać na zewnątrz. Można to wywiesić, ale wiecie, to jest taki kompromis. Albo chcecie, żeby szybko wyschło na słońcu i miało wypłowiałe kolory, albo sobie wieszacie w cieniu i schnie 2 dni i śmierdzi. Znaczy wiecie co, to z tym śmierdzeniem to było tak, że ona po prostu, no ja bym nie powiedziała, że ona cuchnie czy śmierdzi, tylko po prostu czuć ją taką wilgocią, wiecie, jak w kościele nieraz, jak te kościoły nie są takie ogrzewane, tam nie ma ogrzewania i tak dalej, jak wchodzicie do kościoła, to jest taki dziwny zapach i to jest właśnie takie coś, co ja wąchałam w tej koszulce, więc mi się to nie podobało. Wypraliśmy to jeszcze raz, wrzuciliśmy do suszarki i nie było w ogóle problemu. Jak nie było lepiej? Było o wiele lepiej, kochani. Było, zrozumiałam, nie było, matko, już się przestraszyłam. Nie, normalnie pachniała tym płynem pięknym, takim, wiesz, z tych białych kwiatów. Z plumerii, słuchajcie. Tak, przepiękny zapach, piękne naprawdę mają nasze się zapachy. chowają po prostu te wszystkie lenory i tak dalej. Tutaj można naprawdę kupić tak cudowne zapachy do prania, że to się w głowie nie mieści. One są trwałe. Jeszcze musimy sobie znaleźć takie, wiecie, ulubione nasze, bo no wciąż próbujemy cały czas, tak. próbujemy. Dobra, to my odbieramy chłopaków i zabieramy się za oglądanie tych wszystkich rzeczy, jak pralki, suszarki, telewizory. Co potrzebujemy jeszcze, to zastanowimy się, co będziemy jeszcze kupować, ale oczywiście wszystko Wam powiemy. Jesteśmy na budowie. Chciałam Wam pokazać, że tutaj wszystko już sprzątają. Odkryli tutaj płytki w salonie już całe, znaczy te płytki będą wszędzie takie same oprócz łazienek, bardzo ładnie to wygląda. Panie myją okna, sprzątają tutaj, wygładzają jeszcze część muru. Muszę tą kamerę sobie ustawić, bo Dawid mi dał do ręki, ale nie ustawił, więc fajnie to już wygląda. Jak sprzątają i malują, to znaczy, że już naprawdę niedługo się wprowadzamy. Pokażę Wam tutaj jeszcze tą garderobę, ona ma też te same płytki. Tutaj widać ładnie, jak one się błyszczą. Tutaj jeszcze nie jest pomalowane, albo tylko raz, więc musimy poczekać, a tylko sufit jest pomalowany, więc musimy
poczekać. Tutaj pani też już myje okna. No w łazience jeszcze nie posprzątali, ale jest ok, ona już jest gotowa. Jak widzicie, jest kabina prysznicowa. Tutaj widać, że jest szkło. No, mnie widać też. Więc no zobaczymy. Mur już kończą, więc też z tej strony będzie wszystko zrobione. Muszą dowieść jeszcze troszkę ziemi tylko, bo tutaj jeszcze troszkę brakuje tej ziemi. Tam już kończą ten mur, jak widać z tamtej strony. Więc wszystko już jest zrobione naprawdę super. No myślę, że do 2 tygodni się wyrobią, żebyśmy się wprowadzili. Jak już sprzątają, malują i cudują, to znaczy, że już naprawdę bardzo niedługo będzie na zewnątrz. A, nie mogę otworzyć drzwi, wiecie, bo żeśmy weszli. O, pomachaj chociaż, kochanie. I się tak źle czuję, że powiedział, że nie chce mówić nic, bo po prostu czuje się fatalnie. Weszliśmy tu do środka i zaczęli nas od razu pokazywać nam te telewizory, nie? No i wiecie, duże, Dawid jak największe, pan wymyślał, ile rabatu i tak dalej. I Powiem cały czas wam, że poleca nam Samsung. wyśmienici handlarze tutaj z nich są, naprawdę. Oj, tak obkręcają. Tak, bo ja nie wiem, tutaj jest tak, że pewnie też narzucają tak jak u nas. Wiecie, jest jakaś marka, którą trzeba W każdym sprzedać. sklepie. No to na pewno promują tylko tą markę, no wiadomo, nie? Więc od razu nam narzucał tak lepsze kolory i w ogóle i mega. I my stoimy przed tym telewizorem i patrzymy z drugiej strony na drugi telewizor, że ma o wiele ładniejsze kolory. Nie? Mówi, nie, to jest tylko złudzenie optyczne, on ma niewyraźne za to i tak dalej, nie możecie tego brać. Tu jest o wiele lepiej i tak dalej. Jezus Maria, mówię, Matko Święta, ile on musi dostać prowizji, żeby sprzedać tamtą drogą markę, że tak się produkował chyba z 15 minut. Nie? Tak, ale w końcu sam wziąłem telefon, sobie porównałem oba modele i oczywiście wyszło tak, że jest lepszy ten, co mi się podoba. No tak. Jesteśmy teraz na pralkach, więc porównywaliśmy ceny z tymi drugimi pralkami, które są w Samui i powiem wam tak, jest taka dziwna sytuacja, bo nam podobają się te pralki. Ja nie mówię już o tej wieży, którą też wam pokażemy oczywiście później, jak pojedziemy tam znowu, to wam pokaże Dawid tą wieżę. Ona jest oczywiście bardzo droga. Tutaj jej nie widziałam. Tutaj ta pralka kosztuje 17 490. Ta sama pralka w Central Samui kosztuje 21 900. Kochanie, ale to nie jest ta sama pralka, tamta jest innej marki, a to jest Samsunga. A tam Wejdź jest sobie w jakiej telefon marki? i sobie zobacz. No, ale dla mnie jest ta sama pralka, bo wygląda tak samo. Nie wygląda tak samo. Słuchajcie, nawet dla mnie wygląda tak podobnie samo nie z tego wygląda. względu, że ma ten Tamta czarny jest bęben. higher i tamta według mnie jest ładniejsza. Tamta jest ładniejsza. Tak. Czekaj, zaraz sprawdzam tu. I tamta ma 12 lat gwarancji na wszystko, nie ma serwisu na Samui, no a ta to- ma 20 lat gwarancji Wiecie tylko co, na no całkiem inwerter. inna. Ja dziękuję. Nie wiem, czy to będzie widać, ale uważam, że one prawie wyglądają tak samo. Chodzi mi o ten o ten bęben taki czarny, o tą obramówkę A tamta szarą lepiej i tak wygląda dalej. w tamtym Ale sklepie. jak lepiej? To samo. Nie. Znaczy wiecie co to jest tak, bo tutaj ta pralka jest tańsza, ale za to tam jest suszarka tańsza. Tu jakbyście kupili w sumie czy w tym sklepie, czy w tamtym, cena wychodzi taka sama za jedno i drugie. Tutaj się pytam, czy można postawić jedno na drugim. Powiedział, że tak, nie ma problemu, tylko trzeba taką szynę założyć, która, wiecie, trzyma tą suszarkę, że w razie czego jak pralka się wiruje, żeby ona po prostu nie spadła z tej pralki, tak? Ale nie byłoby tutaj z tym problemu. Co jest tutaj ważne też, bo suszarki tutaj można opróżniać 2 metodami. Może ja wam pokażę tutaj tą jedną. Tą, co znacie na pewno, jest to, że otwieracie po prostu to i wylewacie sobie. Tak mieliśmy w domu, że można to po prostu wylać, opróżnić, wtedy tą wodę. Ale tutaj jeszcze mają coś takiego, że możecie podłączyć sobie wodę i macie taki szlauch tam z tyłu. Jego normalnie podłącza się, no nie będzie tutaj widać, dobra, to pokaż na mnie, to wytłumaczę po prostu. Z tyłu pralki wtedy podłącza się taki szlauch i on jest tak podłączony jak pralka, czyli do odpływu. I wtedy ta woda automatycznie spływa wam do odpływu i nie musicie czyścić tego pojemnika, który jest z przodu. Ja uważam, że to jest fajne wyjście. Myśmy tego w Polsce nie mieli, nie wiem dlaczego. Bo to za każdym razem trzeba opróżniać, a wiecie jak to jest, a tu zapomni się, a tu coś tam, znaczy ja nigdy nie zapominałam, bo to już było w sumie tak na 100% u mnie przez tyle lat takiej suszarki, że już wiedziałam, że po każdym razie trzeba to opróżnić, ale Dawid nie zawsze opróżnił, nie? Bo jemu tam czasem się zapomniało, kochanie. Nieprawda, kochani. Zawsze Jak nie? opróżniałem nawet, za każdym razem jak w domu odkurzałem, to brałem ten filtr i odkurzałem A nie, go no też. to bardzo ładnie to No robiłeś. to nie kłam. Nie, no trzeba ale ja nie kłamię. Czasem ci się zdarzyło, że zapomniałeś. Nie mów, że nie. Więc tutaj trzeba to opróżnić. I jeszcze jedno, co mi się tutaj podoba, że wiecie, jak się otwiera
jednak, bo ona stała jeden obok drugiego, to jest fajne to, że oni pomyśleli, żeby wyjmować te rzeczy stąd i wkładać od razu tutaj. Bo jak macie otwieranie drzwiczek na przykład w drugą stronę, w tą stronę, tak jak jest u nas teraz w tej willi, którą wynajmiemy, prawda, to trzeba wyjąć i trzeba przełożyć tak i iść, zawsze coś upadnie. A tutaj to jest tak, że otworzysz tą jedną i drugą stronę, cak, cak i już masz w środku. Tego problemu nie ma oczywiście, jak suszarka i pralka stoi jedna na drugiej. Wtedy jest i tak obojętnie, bo wyciągacie stąd i wkładacie w tamtą stronę. No nie wiem, tobie się tamte podobały lepiej, tak? Dobra, pokażemy wam jeszcze tamte, jak tam będziemy i sami stwierdzicie, które są lepsze. Idziemy dalej. I może, kochani, macie doświadczenie z tymi pralkami. A telewizory też. Wiecie, na pewno mamy tu kogoś, kto sprzedaje również telewizory, więc zastanawiamy się pomiędzy TCL a Samsungiem. Tu jest Chciałem głośno. pokazać. Ja myślałam, że tu jest głośno, tu gra muzyka, a ty ciągle idziesz w tą stronę. To ty jesteś głośna, skarbie, jak krzyczysz na Ja mnie, nie że coś jestem robi źle. Tutaj Więc gra muzyka cały czas. nic nie gra. Zobaczcie, to jest jeden telewizor. To jest taki model i ma 75 cali. A tu jest taki model i ma 85 cali. No. I teraz chcesz wiedzieć, który jest lepszy, tak? Tak, kochani, ja już wiem, że ten, ale jak macie doświadczenie, to powiedzcie też. No. Ja tam się nie znam. Ja mogę o pralce powiedzieć, suszarce, co jest dobre i co mi się podoba. A telewizor to ja się nie znam, bo ja za dużo go nie oglądam. Dawid ogląda więcej, bo ogląda oczywiście YouTube'a. Nie, no i to jest słucha część muzyki. mojej pracy też, więc No to ja nie jest to mi mówię, że nie, potrzebne. no telewizor jest potrzebny, ale wiecie. Dla mnie nie jest to numer jeden zakupu. Dla mnie jest ważne, żeby chodzić schludnie, czysto ubranym. O to mi chodzi, żeby to było wyprane, bo jak zacznie się gorąco, to zobaczysz wtedy, jak się pocisz. No tak, kochani. Jeszcze w ogóle patrzymy też jakieś meble, słuchajcie, do łazienki. Uważam, że to by było mega fajne. Tutaj dać ręczniki, tutaj perfumy. Co prawda to nie jest aż takie stabilne, bo się gibie, ale przywiercać tego też bym nie chciał, ale myślę, że mogłoby tak stać. Co myślicie o takim czymś? Wygląda spoko, ale czy do łazienki się nadaje? Kochani, proszę was o komentarze. Co Dawid tam patrzył na te szafki, tak? Bo myśmy byli też w tych sklepach takich pięknych, co mają te meble, jak sobie przypomnicie, mamy taki film z tymi meblami, takimi style Bali. One są przepiękne i na pewno też stamtąd coś kupimy, tylko kwestia jest tego, czy te meble, które są troszkę droższe, nadają się właśnie do łazienki, wiecie, tam gdzie jest dużo pary, tam gdzie człowiek się kąpie, non-stop jest wilgoć i tak dalej, więc nie wiem, czy do łazienki nadaje się szafka w ogóle, żeby ją zamykać. Ja tego się boję, że jak po prostu wstawimy tam szafkę, którą zamkniemy, że te ręczniki na przykład, które tam położymy, czy coś w tym rodzaju będzie po prostu źle pachnieć. No ręczniki też nie musi się trzymać w łazience, może trzymać się też w szafie gdzie indziej, po prostu je tylko wymieniać. No ale właśnie nie wiem, jak to jest. Dawid mówi, że lepiej wziąć taką tańszą szafkę i później ją wymienić. Ja uważam, że ładna by była też taka, wiecie, jakaś ozdobna, piękne ornamenty, jakieś tak fajnie zrobione, ale może bez drzwi. Tam też były, skarbie, takie szafki, wiesz? Trzeba by było jeszcze raz się przejechać, to dokładnie zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie tu i pojechać tam i zobaczyć, jak to wygląda. No bo to oczywiście jest bardzo tanie. Znaczy, wiecie, to fajnie wygląda, jak jest takie otwarte i te kafelki przebijają z drugiej strony. Ja uważam, że to jest fajna idea. Tylko właśnie nie wiem, czy nie chciałabym lepiej takiej szafki, która, wiesz, jest taka bardziej stabilna, nie? No zobaczymy. Zaraz wam zadam następne pytanie, które też mnie troszkę dręczy i nie wiem, jak mam to wszystko zrobić, ale może wy macie lepszą ideę. Teraz stoję przed takim dylematem, może wy mi pomożecie, co mamy zrobić na tarasie. Więc mamy możliwości takie, że kupimy na przykład na taras 6 leżaków. Jeżeli kupimy 6 leżaków, to postawimy 4 obok siebie i 2 na przykład w tą stronę, no i wtedy taras jest tak jakby zapełniony. No z jednej strony jest to ok, bo ludzie nawet, którzy do nas przyjadą i tak dalej, każdy może chce lepiej się położyć niż usiąść. Mamy stół z krzesłami, który jest w środku, więc jak otworzycie jakby tą willę, no to macie przejście z tarasu, tak jakby to było jedno, tak, bo te okno otwiera się bardzo szeroko. Teraz nie wiem, czy opłaca się lepiej i czy jest wygodniej kupić tych 6 leżaków i postawić je właśnie na tarasie? Czy lepiej jest kupić taki komplet, na przykład gdzie możemy sobie usiąść jeszcze dodatkowo na zewnątrz, czy taki mniejszy może komplecić, tam gdzie Bartek siedzi? Nie wiem, bardzo ładnie też to wygląda, tak? Już zasnął. Właśnie nie wiem, co zrobić. Czy lepiej jest kupić taki komplecik, gdzie każdy może sobie usiąść jeszcze dodatkowo na tarasie, czy lepiej kupić 6 leżaków, żeby się położyć? Dajcie mi znać, co wy myślicie.
Bo ja uważam, z jednej strony jest fajnie, no bo w Tajlandii jakby spędza się czas na zewnątrz. Ja rozumiem to jak najbardziej, więc nie wiem, czy ktoś, kto przyjedzie. My na przykład bardzo lubimy spędzać czas na leżakach na zewnątrz. Leżymy tam bardzo często, nawet wieczorem jak wrócimy do domu. Nie siadamy przy stole, który tam jest, tylko zawsze raczej kładziemy się na leżak, bo jest on nam wygodniejszy, tak? No ale inni może powiedzą, nie no co ty 6 leżaków zwariowałaś, po co ci, nie każdy chce leżeć. Lepiej jest na zewnątrz też postawić stół i krzesła. Nie wiem właśnie co jest lepsze, więc dajcie znać w komentarzu co wy myślicie i doradźcie nam po prostu co mamy kupić. Czy właśnie 6 takich leżaków, czy taki jeszcze komplecik wypoczynkowy, gdzie można sobie usiąść po prostu na zewnątrz i posiedzieć, mieć stół i coś zjeść. Tutaj jest coś takiego, że te leżaki, no polecałabym wam kupić z aluminium. To jest bardzo dobre. Do takich leżaczków można też dokupić taki stolik, który się tutaj rozsuwa, jak widzicie. Nie wiem co jest lepsze, czy kupić po prostu te leżaki z takim stolikiem, wybrać sobie jakieś fajne, właśnie takie z aluminium, żeby były nierdzewne i tak dalej, czy może drewniane. Czekam na wasze idee, na wasze komentarze. Pośpieszcie się, bo musimy zrobić zakupy, bo niedługo się wprowadzamy, więc mało czasu. Kurde, podoba mi się ten sklep. Mają naprawdę duży wybór wszelkiego rodzaju rzeczy. Nawet jest i air fryer, piekarniki, ale co mnie zaciekawiło, to są kuchnie tutaj, dlatego że takie kuchnie w standardzie europejskim w Tajlandii są bardzo drogie, no i też zupełnie inaczej wykonane. To jest taka kuchnia, tutaj macie ten blat roboczy, raz, dwa, no 3 metry, bez lodówki i to kosztuje 250 000 batów, ale w tym nie macie lodówki i ta kuchnia pasowała do mieszkania typu studio. U nas nasza kuchnia w willi kosztuje 500 000. Na szczęście jest już lodówka w środku, więc no kuchnie są tu drogie. Trochę inny standard niż nasz europejski, ale wiecie, nauczą się. Tak wygląda ten sklep. Próbowałem się potargować o telewizor, ale pan powiedział, że no teraz już jest ta promocja taka duża. Znalazłem online jakieś 100 zł taniej, czyli 1000 batów. Pokazuję to temu panu i się zapytałem go, czy może być taka cena. On mówi, że nie, online to nie ma gwarancji, u nas masz gwarancję i ci zawiozą i zamontują w cenie. No to wiecie, czego chcieć więcej za 2500 zł, 75-calowy telewizor z dowozem i z zamontowaniem go w domu. To jest naprawdę dobra okazja. Przejdziemy się po centrum. Dzisiaj piątek, bardzo duży ruch na ulicach. O dziwo, teraz przestał padać deszcz, więc chyba każdy poszedł tam na targ, który jest obok galerii handlowej, po to, żeby zjeść i posmakować różne rzeczy. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Tu nie ma dachu, wszystko się podlewa naturalnie i pięknie. Otworzyli tutaj taki jakby nasz Douglas, czyli perfumy, rzeczy do make-upu, nowy całkowicie sklep. Nie wiem jak ceny, ale oprócz tego tutaj w tym tygodniu, nie wiem, oni zmieniają co jakiś czas tą ofertę, ale teraz przywieźli samochody, słuchajcie. I to są samochody chińskie, ale są wypasione technologicznie, więc jestem bardzo ciekawy jak to wygląda i pozwólcie, że wezmę was ze sobą. Idziemy do pierwszego auta, Neta. Jeździliśmy nim na Bolcie w Tajlandii. Jest to elektryk. Wow. No dla mnie trochę za mały, ale widoczność ma bardzo dobrą. Kierownica też tak fajnie się utrzyma, nawet tylko taka sztywna jest jeszcze. Nie będę go włączał, ale widziałem, że tamten był włączony. Ten to jest taki samochód za 60 000 złotych około. Nowiutki, fotele bardzo mięciutkie. W moje gusta co prawda nie trafia, ale może coś znajdziemy. To jest taka podstawowa wersja i myślę, że za tą cenę jest ok. BYD to jest zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o takie auta chińskie. Słuchajcie, to jest hybryda, ale zrobiona w przepiękny sposób. Sami zobaczcie na ten środek. Miałem okazję już tu siedzieć, nawet z tyłu wytestowałem i powiem wam, że tutaj siedzi się lepiej niż w Porsche. Naprawdę bardzo wygodne auto. Piękny, duży wyświetlacz. Można go obracać czy nie? Nie można.
To jest wymiarów Porsche Macan. Zobaczcie, nawet gałka do zmiany biegów. Jest jak w Porsche Macan. Te przyciski również, więc no jest dosłownie wzorowany na Porsche. Jakość wykończenia, tak na pierwszy rzut oka, wydaje się bardzo solidna. Fotele są ekstra komfortowe. Koszt takiego auta w tej dopasionej wersji to jest 130 000 złotych. Tak to wygląda z boku. Tył jak Audi, albo też jak Porsche. O, zobaczcie, tutaj pan pozwolił nam otworzyć z pilota. Bagażnik, pewnie tutaj z tyłu bateria, ale jest, myślę, że wystarczający na takie tygodniowe czy dwutygodniowe zakupy. Bardzo fajnie to wygląda. Automatycznie składane. Europa. Nie dziwię się, że czujecie się zagrożeni ze swoimi autami, jeśli macie takie ceny, a dajecie mniej niż to. Naprawdę. Coś ekstra. Tutaj mamy, moi drodzy, hybrydę, a tutaj już jest całkowicie elektryczny i też większy. Zobaczcie, nawet z tyłu są siedzenia. Środek podobny, ale ja jednak bym się zdecydował na hybrydę. Zobaczcie, jak to wygląda. Sprawdzę z ciekawości cenę w Polsce, ile to kosztuje. No i tutaj. Po dzisiejszym kursie wychodzi to 120 290 zł, więc cena jak na takie auto okazyjna. Jedyne moje zmartwienie, jakie by było na tej wyspie, pytałem się pana, gdzie jest serwis. On mówi, że Surat tani. I to jest jakieś tam, wiecie, godzinkę promem się płynie, 37 chyba kilometrów po morzu. No ale to jednak nie jest na miejscu. Ale samo auto, jak się prezentuje, ile kosztuje, myślę, że nie ma konkurencji. Mitsubishi. No jak to Mitsubishi w ogóle? Japończyk. No takie auto dostajecie tutaj też 5 lat gwarancji. Nowy Ford Ranger. Wiecie co, to jest bardzo przyjemne auto. Komfortowe, duże. Ale uważam, że zbyt duże na tutejsze drogi. Środek niewiele się zmienił od poprzedniej generacji. Może fotele trochę. Paka i wymiary zostały takie same. Osobiście wolę bardziej smukłe auta. Może ktoś z naszych widzów ma BYD i powie nam, jak to się używa. Może Marcin z Chin, który ogląda nasze filmy. Marcinie z Guangzhou, pozdro dla Ciebie i daj znać. Myślę, że mieszkając w Chinach masz o wiele większe doświadczenie z BYD. Może Twoi znajomi mają, może Ty obcowałeś z tym samochodem. Napisz w komentarzu, jak Ci się to podoba. Widziałem, że z kolegą nagraliście samochód od Xiaomi, czy jak to tam się poprawnie wymawia. Na mnie zrobił mega wrażenie i z tego co wiem, w Tajlandii również za jakiś czas będzie dostępny. Wiem, że w Chinach się bardzo szybko wyprzedał, więc nie zdążyli nam tu tego przywieźć, chociaż na pewno są osoby, które już tutaj mają święta tuż, dekoracje, choinki w tej pięknej pogodzie. Ciekawie to wygląda, jak oni to wszystko przygotowują. Powiem Wam, że jak się wejdzie do tego sklepu, to czuć taką magię świąt, że naprawdę starają się Wam zrobić to, żebyście się mogli poczuć, że te święta naprawdę są, mimo tego, że jest ciepło. Idziemy na targ, jakaś wycieczka chyba. Już pięknie oświetlona. Wow. Śmieszniejsze jest to, że byłem oglądać te auta 2 dni temu i opuścili cenę 99 000 batów, czyli 12 000 złotych. Tutaj próbuję łapać równowagę, ale w końcu krawężnika się schwytał, bo... O! Dzień dobry. Dzień dobry! Co tu się dzieje? No zalało was! Ja pierniczę, szok. Rób krócej za... Mnie przypomniała taka scena z dzieciństwa, jak tak ulicę zalewało w Polsce. Spoko, zobacz. Ja... Ale ja muszę Nieźle, gdzieś co? zawrócić, słuchaj. Nie wiem, gdzie tu zawrócić. Dotarliśmy na budowę, ale mamy coś pecha, bo zawsze jak tu jesteśmy, to pada deszcz, ale postanowiliśmy wejść, żeby chociaż Wam pokazać, jak wyglądają te nasze podłogi.
żeby nie było później tak, że nie chcemy pokazać. Więc słuchajcie, podłoga wszędzie jest taka sama. Tutaj teraz nie ma słońca, więc nie widać może jaki to jest blask, ale to jest naprawdę przepiękna płytka, która tak ładnie się komponuje tutaj z tymi ścianami, jak jeszcze słońce zaświeci, to tak się błyszczy. I te szyby odbijają się po prostu tutaj w tej płytce bardzo ładnie. Malutkie fugi, oni tutaj troszkę posprzątali, ale wiecie, jeszcze nie są skończone prace, więc muszą jeszcze pomalować, jak widzicie tutaj wszędzie. No mało czasu im zostało, ale jak Wam się podoba ta nasza płytka? No my jesteśmy zachwyceni. Jeżeli chodzi o taras, to już pokazywaliśmy chyba tą płytkę, jak ona wygląda. Jest taka bardzo jasno biało-szara, taka jakby troszkę marmurowana. Uważam, że pięknie pasuje też do tej zielonej płytki w basenie. No a tam to już widać z tymi oknami, jak pięknie to wygląda. Zobaczcie sami. Tutaj zmienili jeszcze te listwy, więc będą musiały one być pomalowane. O, ktoś tam światło zapala i patrzy, czy wszystko działa. Oczywiście działa światło przepięknie, więc nie możemy się doczekać, żeby tutaj się wprowadzić. Rozmawialiśmy na temat kuchni i już wiemy, że kuchnia będzie jeszcze przed Bożym Narodzeniem, jak wszystko się uda, więc jestem zachwycona. No a na razie do Bożego Narodzenia możemy w zasadzie mieszkać bez kuchni, tak jak mówiliśmy, więc zdecydowaliśmy się na to, że jeżeli będzie wszystko pomalowane i zrobione, to od razu się wprowadzamy, więc myślę, że jak dobrze pójdzie, może za 1,5 tygodnia. Na początku grudnia na pewno, więc został tylko jeden, no tak 1,5 tygodnia, bo jak na początku grudnia mamy się wprowadzić, to chyba tak będzie. Pokażemy Wam, kochani, więc zostawcie łapeczkę, subskrypcję, żeby tego nie przegapić w naszej My przyjedziemy kolejnej tutaj przeprowadzce. jeszcze raz, jak nie będzie tak padało, to możemy wtedy obejść po całym domu. Teraz nie chcemy im tutaj, znaczy ściągnęliśmy buty, jak widzicie, chodzimy tutaj na boso, jesteśmy. No ale też tak głupio wchodzić do takich pokoi, gdzie jeszcze oni nie skończyli, żeby Wam pokazać, więc przyjdziemy w przyszłym tygodniu i nagramy wszystko jeszcze raz. Już wybraliśmy szafę do łazienki, stolik do sofy, mamy już sofę, no i stolik pod telewizor, tak? Tak jest. Taki troszkę inny niż byście się spodziewali, więc bądźcie ciekawi, pokażemy to wszystko w następnym odcinku, w kolejnym i zabierzemy Was oczywiście, jak będziemy za to płacić i uzgadniać. O, mam nadzieję, że nam przetrzymają do tej pory, aż będziemy tutaj mieszkać, czyli myślę, że za 1,5 tygodnia jakby przywieźli, to by było ok. Tak, kochani. Więc wpadajcie na Wybaczcie, kolejny że tak odcinek, piszczę, ale żeby zobaczyć, jakie my meble wybraliśmy tutaj do tej naszej willi, jaki styl będziemy chcieli mieć, jeżeli chodzi o mebelki. Powiem Wam jeszcze coś co do mojej torebki, bo ktoś pisał w komentarzach, że dlaczego Ty nie zmienisz torebki, ciągle masz tą samą. Po pierwsze jest ona mi bardzo wygodna, po drugie teraz jest czas budowy, nie mamy wszystkiego rozpakowanego, ja nie będę teraz rozpakowywać wszystko, żeby mieć codziennie inną torebkę. Mnie to w ogóle nie interesuje, słuchajcie, to jest tak dla mnie w ogóle, nie zwracam na takie coś uwagi tutaj, wiecie? Tu jest ważne dla mnie, że jesteśmy tutaj, że ludzie są uśmiechnięci, że są pozytywni i tak dalej, a nie, że mam tą samą torebkę od 3 miesięcy. No bez przesady. tutaj Dobra. w tym momencie to ma być wygodne i funkcjonalne, więc jeśli deszcz pada, Na motocykl jest idealna, Nie a czy przecieknie. pasuje mi do takiego wystroju, czy do takiego wystroju? Jest to naprawdę tak obojętne, że sobie nawet nie wyobrażacie. My mamy dalej piękną pogodę, jeżeli chodzi o to, że jest cieplutko. Na razie jest pora deszczowa, jak Wam już mówiliśmy, więc czasem pokropi trochę deszczyk, mniej czy ale więcej. to nie jest uciążliwe w żadnym wypadku. Jest dobrze. Więc do następnego odcinka, kochani, nie Dziękujemy naszym przegapcie te nasze patronom, mebelki. Dziękujemy Wam serdecznie. Patroni już wiedzą, co wybraliśmy, więc bądźcie właśnie, ciekawi. więc Trzymajcie jak się chcecie, to cieplutko. dołączajcie do Patronite'a. Link jest w opisie i dodamy Bądźcie was nam zdrowi. do Salut! takiej grupy. Pa, pa! Partnerem kanału jest Trines.pl,
producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery? Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.